Wybrałem więc 5 dosyć popularnych modeli dysków półprzewodnikowych i poddam je testom wytrzymałościowym do momentu, aż poumierają wszystkie. No i co, tak jak mówiłem, będziemy dyski testować dalej i zobaczymy, który pierwszy umrze. Na kolejny podejrzewam, że będzie trzeba poczekać jeszcze trochę dłużej. Postanowiłem zostać mordercą dysków SSD i to nie takim mordercą z zimną krwią, ponieważ nie zabijam tych dysków szybko i bezboleśnie, tylko męczę je zapisywaniem danych przez ten cały czas systematycznie. Stało się. One wszystkie nie żyją. Cześć kochani, z tej strony Kamil. Zamykamy dzisiaj jeden z najpopularniejszych cykli na naszym kanale, czyli test wytrzymałościowy dysków SSD. Wielokrotnie pytaliście mnie w komentarzach, jak tam dyski, czy dyski dalej są katowane. Otóż tak, były katowane do pewnego momentu, do niedawna, dosłownie parę dni temu zmarł ostatni, no i dzisiaj mam dla Was wyniki. Kiedy zaczynałem ten test grubo ponad rok temu, wszystkie materiały nagrywałem jeszcze od siebie z domu, potem drugi odcinek był, zdaje się, u kolegi w studio nagrywany, trzeci już tutaj u nas, także sporo zmieniło się od tego czasu, również tutaj u nas w studio przybyło nam troszkę aranżacji sprzętu i tak dalej oraz doświadczenia. Stuknęło nam w tym czasie 250 000 subskrypcji, za co Wam dziękuję. Dziękuję Wam również za to, że jesteście z nami przez cały ten czas, pytacie dalej o te dyski i że wykazujecie się jednocześnie cierpliwością. I przy okazji chciałbym Wam również podziękować za te wszystkie komentarze kierowane do mnie bezpośrednio, nie tylko te miłe, pochlebne, ale również krytyczne. Wierzcie lub nie, ale czytam je wszystkie, no prawie wszystkie. Niestety wszystkich przeczytać się nie da, brakuje na to czasu, tak samo jak brakuje czasu na odpisywanie na wszystkie komentarze, ale te miłe umilają pracę, a konstruktywna krytyka zawsze pomaga w rozwoju, także dzięki. No dobra, ale dosyć sentymentów, mamy tutaj gorącą sprawę do rozwiązania. Na naszym stole w prosektorium jest 5 trupów. Jaka była przyczyna i czas zgonów? Dowiecie się już za chwilę. Tak dla przypomnienia, jeszcze szczęśliwymi uczestnikami naszego testu były dyski Adata, Kingston, Transcend, Lighton oraz Goodram. Wszystkie o pojemności mniej więcej 128 GB na różnych kościach pamięci, jak wiecie, i podłączone do jednej platformy testowej, na której odpaliłem program Anvil Storage Utility, który wymuszał na nich praktycznie ciągły zapis danych. I tak od ponad roku te dyski były torturowane. Jeszcze taka krótka informacja dla tych, którzy nie widzieli poprzednich części materiału. Dysk Transcend został wyeliminowany z testu dosyć wcześnie, bo po mniej więcej 100 terabajtach zapisanych danych on przeszedł tę granicę, którą producent podaje za bezpieczną, no ale niestety musiałem go wykluczyć w związku z tym, że prędkości zapisu spadły bardzo dramatycznie. Po jakimś czasie, jak go odpaliłem, przestał w ogóle zapisywać dane, tak jakby przeszedł w tryb tylko do odczytu, a po kolejnym reboocie systemu w ogóle się wyłączył. Na amen. Także pomimo dosyć krótkiego czasu, w jakim ten dysk był podłączony do jednostki tortur, zmarł tak czy siak. No a teraz już zaczynamy sekcję zwłok pozostałych 4 uczestników testu. Na początek tabela, która zdradza wszystko. Niestety nie da się reszty danych pokazać bez ujawniania, kto wytrzymał najwięcej, żeby podtrzymać Was jeszcze trochę w niepewności. Tak więc pierwszy umarł Transcend, ale to już wiecie. Natomiast z dysków, które wytrzymały trochę więcej niż 100 terabajtów zapisanych danych, najpierw ze światem pożegnał się Kingston, dzielnie dobijając do 700 terabajtów. Rozłąki z nim nie mogła wytrzymać najwyraźniej Adata i dołączyła do niego po kolejnych 100 terabajtach. Lighton dotrwał aż do 1000 terabajtów. Powtórzę jeszcze raz, 1000 terabajtów, czyli petabajt. Zastanawiałem się, czy któryś z dysków wytrzyma aż tyle, no i udało się. Wynik ten przebił jednak Goodram, zwycięzca naszego testu. Po przebiciu granicy petabajta zdołał zapisać jeszcze 200 terabajtów, nim poszedł wąchać kwiatki od dołu. Gratulacje.
Teraz zobaczymy, jak wyglądała wydajność naszych dysków podczas testu. Jak widać na wykresie, nie było żadnych spadków, no poza Transcendem. Wszystkie dyski do końca swoich dni zachowywały się pod tym kątem wzorowo. Kolejny wykres to ilość ponownie przydzielonych sektorów, czyli jedna z pierwszych wskazań, że dysk zaczyna się starzeć. Pierwsze zaczęły je raportować Kingston i Adata przy mniej więcej 200 terabajtach, ale na niskim poziomie, by zaliczyć wyraźny skok około 200 terabajtów przed zgonem w przypadku pierwszego dysku i trochę wcześniej w przypadku SU800. Lighton zaczął raportować ponownie przydzielone sektory po przekroczeniu połowy swojej żywotności w okolicach 600 terabajtów. Wartość ta stopniowo rosła, by w ostatnich 100 terabajtach skoczyć drastycznie do góry. Prawie bezproblemowo przez cały czas pracy działał natomiast Goodram, komunikując pierwsze problemy dopiero w ostatnich 200 terabajtach życia. Widać to również na kolejnym wykresie, gdzie pokazuje ilość nienaprawialnych błędów. Podczas gdy pozostałe dyski zaczęły je raportować stosunkowo wcześnie, zaznaczam stosunkowo, i wykazywać stopniowy ich wzrost do śmierci, Goodram, można powiedzieć, wiódł bardzo spokojne życie, ale nie odchodził po cichu. Dodam jeszcze, że po przekroczeniu granicy 500 terabajtów zrobiłem test utrzymywania danych na dyskach bez zasilania i wszyscy uczestnicy przeszli go bez problemu. No i jak sami widzieliście, nie taki diabeł straszny, jak go malują. Niezależnie od tego, na jakich kościach kupimy sobie dysk, on powinien wytrzymać dużo czasu i wiele terabajtów zapisanych danych. Ilości danych, jakie udało nam się zapisać nawet na tych dyskach, które umarły najwcześniej, zdecydowanie przekraczają to, co taki statystyczny użytkownik jest w stanie zapisać, nim na przykład wymieni platformę. Oczywiście należy pamiętać o tym, że sprzęt komputerowy lubi być kapryśny, taki dysk może wyzionąć ducha wcześniej, no ale zazwyczaj wtedy jesteśmy kryci ze względu na gwarancję. Jeszcze raz chciałbym podziękować Wam za wytrwałość. Troszkę to trwało, ale cieszę się, że wreszcie udało się zamknąć ten test. Zmalają troszkę rachunki za prąd. Te dyski zostawimy sobie chyba tutaj w studio jako taką pamiątkę po naszym teście, czy może trofea. A może by tak zrobić z nimi coś ciekawszego i na przykład, nie wiem, zabrać je na strzelnicę? Jak macie jakieś pomysły, dajcie znać w komentarzach. No a póki co dziękuję Wam już za oglądanie. Widzimy się niebawem. Do następnego.